W XXI wieku człowiek jako gatunek zdaje się kierować całym światem. Od skomplikowanych państw, produkowania niezliczonych towarów, aż po niezwykłe odkrycia naukowe lub rozwijanie ruchów społecznych, to, co dzieje się na naszej małej planecie, jest w dużej mierze efektem działań ludzi. Jednak dlaczego teraz o rzeczywistości na Ziemi decyduje człowiek? Kiedy zastanawiamy się, jak jako ludzie, jako wspólnota powinniśmy iść do przodu, warto jest pierw zrozumieć, jak w ogóle znaleźliśmy się w miejscu, w którym obecnie jesteśmy. Jedną z osób, która może nam pomóc zrozumieć to właśnie, jest Yuval Noah Harari, izraelski historyk i twórca takich książek jak m.in. Sapiens. Harari prześledził tak naprawdę historię całej ludzkości i starał się odpowiedzieć na pytanie, co jest tym magicznym narzędziem ludzi, który doprowadził nas do takiej, można by powiedzieć, wysokiej pozycji na Ziemi. Myślę, że lekcje z tego mogą nam w bardzo istotny sposób pomóc wspólnie wymyślić plan działania na to, jak pójdziemy do przodu. Cześć, tu Dominika, a to są właśnie strażnicy przyszłości. Gdybyśmy cofnęli się o 100 000 lat wstecz na tereny dzisiejszej Tanzanii, napotkalibyśmy Homo sapiens, jeden z gatunków ssaków człowiekowatych, biegającego z innymi zwierzętami, szukającego jedzenia i próbującego uniknąć ataków innych drapieżców. Ówczesny człowiek bowiem był zwykłą częścią natury, zwykłym elementem w ekosystemach, który dorównywał takim gatunkom zwierząt jak goryle, szympansy czy orangutany. W okolicach 70 000 lat temu natomiast, jak podaje wielu antropologów, miała miejsce bardzo istotna zmiana. Nastąpiła bowiem wtedy tak zwana rewolucja kognitywna. Rewolucja kognitywna, choć brzmi trochę tajemniczo, odnosiła się do ewolucyjnej zmiany w budowie mózgu Homo sapiens. Czyli po prostu nasze mózgi, przynajmniej ówczesnego człowieka, rozwinęły się. W wyniku ewolucji ludzkiego umysłu, jak pisze Harari, Homo sapiens, czyli nasz gatunek człowieka, zdobył 3 bardzo istotne umiejętności. Pierwsza umiejętność była umiejętnością bardziej złożonej komunikacji i przekazywania większej ilości informacji na temat otaczającego świata. Druga umiejętność to była umiejętność przekazywania informacji na temat relacji i zależności pomiędzy pojedynczymi, konkretnymi osobnikami Homo sapiens. I przede wszystkim umiejętność trzecia, czyli umiejętność przekazywania informacji na temat rzeczy, które w istocie nie istnieją, jak pewne abstrakcyjne idee albo więzi w grupie, w plemieniu czy w narodzie. Dzięki tym zmianom w myśleniu i w komunikacji Homo sapiens odkrył jedno z najsilniejszych narzędzi rozwoju – tworzenie mitów, tworzenie opowieści. W momencie kognitywnej rewolucji ludzie stopniowo zaczęli używać swojej wyobraźni i zaczęli tworzyć pewne historie, wierzenia, społeczne mity, które dalej podawali sobie i zaczynali wokół tych mitów i wokół tych historii wspólnie żyć i działać. We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictional stories. Warto w tym momencie dodać, że inne gatunki zwierząt, takie jak chociażby szympansy, również miały języki, również umiały się ze sobą komunikować, ale używały tej komunikacji tylko do tego, aby opisać fizyczną rzeczywistość, to co mogły zaobserwować dookoła. Człowiek natomiast, Homo sapiens, był w stanie opisywać abstrakcyjną rzeczywistość, pewne mentalne idee, których nie dało się zauważyć dookoła. Każdy człowiek mógł między sobą podawać te idee i mimo tego, że mogli się nie znać, to łączyła ich pewna wspólna opowieść, jakaś historia, jakiś mit, jakaś więź. Dzięki tym podobnym wierzeniom i poglądom na rzeczywistość ludzie byli w stanie ze sobą współpracować. I dzięki temu przede wszystkim mogli stawiać opór innym gatunkom zwierząt i się bronić, ale też chociażby budować osady, budować miasta, łączyć się ze sobą i wspólnie pracować. Okej, tylko co ma Homo sapiens sprzed 70 000 lat z naszą współczesną, dzisiejszą rzeczywistością? Odpowiedź jest dosyć prosta. Wszystko. Harari mówi wprost. Każda ludzka współpraca na większą skalę, jak współczesne państwa, starożytne miasta lub archaiczne plemiona, są zrodzone ze wspólnych mitów, które istnieją tylko w zbiorowej wyobraźni ludzi. Od momentu, kiedy ludzie zaczęli komunikować się na takim, można powiedzieć, wyższym poziomie,
Zaczęliśmy jako gatunek łączyć się wokół wspólnych opowieści. Religie jak islam czy chrześcijaństwo, systemy polityczne jak demokracja, czy chociażby sama idea pieniądza tak naprawdę opierają się na takich zbiorowych mitach. Wśród ludzi pojawia się pomysł, ludzie między sobą się nim wymieniają, podają go sobie dalej, wierzą w niego, a później stopniowo dostosowują i zmieniają swoje życie, aby wpasować się w tę zbiorową narrację i w tę zbiorową opowieść. I tak wielu z nas regularnie chodzi do świątyni, aby celebrować naszą religię, co parę lat chodzimy na wybory, a na co dzień podajemy papierowy banknot pieniężny sprzedawcy w sklepie, który wydaje nam za to towar. To wszystko i o wiele więcej opiera się naprawdę na pewnym micie, na pewnej opowieści, w którą wszyscy wspólnie wierzymy. O tym, jak niezwykle silne mogą być społeczne mity i opowieści, doskonale wie Olga Tokarczuk, nasza wspaniała polska zdobywczyni Literackiej Nagrody Nobla. W swoim noblowskim przemówieniu Tokarczuk sama powiedziała: To, jak myślimy o świecie i, co chyba ważniejsze, jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie. Kiedy zmienia się ta opowieść, zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów. Ten, kto ma i snuje opowieść, rządzi. Mity, w jakie wierzymy w naszych społecznościach i społeczeństwach, mają naprawdę olbrzymią moc. Nie zawsze jednak takie historie prowadzą nasze społeczeństwo w dobrym kierunku. Przykładem takiego zbiorowego mitu, który doprowadził do olbrzymiej tragedii, był nazizm w Niemczech. Historia, którą Hitler napisał w głowach obywateli Niemiec w latach 30., sprawiła, że tysiące i miliony ludzi uwierzyło w rasistowskie i totalitarne hasła i zmieniło swoje nastawienie, a później też zachowanie wobec obywateli o pochodzeniu żydowskim. A w jakie mity wierzymy jako społeczeństwo obecnie? Tutaj odpowiedź nie jest aż taka łatwa. Olga Tokarczuk w swoim wystąpieniu mówi o tym tak. Dziś problem polega, zdaje się, na tym, że nie mamy jeszcze gotowych narracji nie tylko na przyszłość, ale nawet na konkretne teraz, na ultra szybkie przemiany dzisiejszego świata. Brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia, metafor, mitów i nowych baśni. Za jeden z bardziej wpływowych takich zbiorowych mitów i opowieści możemy uznać opowieść o dążeniu do wzrostu gospodarczego, czyli o tym, że musimy produkować coraz więcej i zwiększać jeszcze bardziej nasze PKB, aby osiągnąć jeszcze większy dobrobyt i szczęście jako państwa. Kate Raworth, ekonomistka z Oxfordu, sugeruje jednak, że szkody, jakie taka nieograniczona i non-stop zwiększająca się działalność biznesowa wyrządza naturze i sposób, w jaki przyczynia się do pogłębienia kryzysu klimatycznego, wymagają od nas, abyśmy przemyśleli na nowo idee i cele naszej gospodarki. Raworth sugeruje, że kraje rozwinięte, takie jak kraje europejskie czy Stany Zjednoczone, powinny przemyśleć, czy dalsze dążenie do rozwoju gospodarki i generowania jeszcze większego bogactwa faktycznie prowadzi nasze społeczeństwa do większego szczęścia i do powodzenia. Może bardziej zrównoważona gospodarka, która nie szkodzi w takim stopniu jak obecnie środowisku, to lepsza alternatywa. Obecna pandemia jest zdecydowanie idealnym czasem, żeby przemyśleć właśnie takie kwestie. Myślę, że warto, aby każdy z nas zastanowił się, w jakie mity wierzy, w jakich opowieściach razem bierzemy udział i które z nich chcemy zachować, a które trzeba by było zmienić. Komunikacja i tworzenie zbiorowych opowieści to coś, co w istotny sposób odróżnia nas, gatunek ludzki, od innych zwierząt. Mity, które panują wśród nas, pokazują naszą wyobraźnię i to, co wspólnie wierzymy. Czy nasza obecna opowieść faktycznie prowadzi nasze społeczności, te lokalne i tą globalną, w dobrą i bezpieczną stronę? Być może przyszedł czas, aby pewne mity, takie jak chociażby mit nieograniczonego, niekończącego się wzrostu ekonomicznego, zmienić na inne. Jaką historię powinniśmy napisać teraz? To zależy na szczęście tylko od Homo sapiens.